Dzień dobry. Dzień dobry. Bo to wiatr. Dzień dobry. Mieszka ktoś tutaj? Bardzo się gną schody. Uważaj. Kiepsko? One są kiepskie, ale tam ty. Dzień dobry. Dzień dobry. Aha, te drzwi nas zapraszają, żeby wejść. Trzeba uważać, bo tutaj są takie różne szkła. A, tutaj się już zawaliło. Jest po prostu przeciąg. Ale przez chwilę myślałem, że tutaj ktoś mieszka. A może mieszka. Tylko na razie musimy zobaczyć, jak tutaj wygląda. Tu kilka rodzin musiało mieszkać, ale zobaczcie, jak tutaj już niebezpiecznie to wszystko wygląda. Ta część po prostu się zawaliła. No tutaj jest akurat ogromne ryzyko, bo ten dom po prostu cały rozwala się. No niestety, zostawię to okno otwarte. Przejdziemy sobie tutaj do tej części. Odpalę panel. Zaczęliśmy od góry ze względu na to, że obawiałem się, że ktoś tutaj po prostu mieszka. Tutaj deski są bardzo niepokojące. Choinka. Kaseta wideo. Może jednak się tam uda mi się przedostać, żeby zobaczyć, co tutaj jest. Kaseta wideo. Tutaj pójdziemy sobie. Trzeba uważać, bo tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. Tutaj ktoś chyba spał. Te deski są wyjątkowo zniszczone. Nie chciałbym tu nigdzie wpaść. Tutaj pokój z takim łóżkiem. Ewidentnie widać, że ktoś tutaj nocował. Mam nadzieję, że ta podłoga nie uniesie. Tu są straszne przeciągi.
Mam nadzieję, że nie zawali się pode mną tutaj nic. Tu wszystko szeleści, czeszczy. Bardzo niebezpieczne. Tutaj są sytuacje. Te drzwi po prostu wiatr smaga i dlatego one się zamykają. Ale tutaj u góry jest wyjątkowo niebezpiecznie. Tam też się zawala. Ja stąd po prostu idę. Myślałem, że tutaj ktoś mieszka, ale w tym układzie no myślę, że nikt nie byłby na tyle odważny tu chodzić, a co dopiero mieszkać. Zobaczcie, jaki fajny baniak. No, nieźle to wygląda, ale już powolutku będziemy schodzić na dół. Te schody to są też bardzo niebezpieczne, w bardzo złym stanie. Mam nadzieję, że nie spadnę z tych schodów i nic się tutaj nie wydarzy, jakiejś tragedii nie będzie. Zejdźmy sobie na dół. Oj, tutaj dosyć niebezpiecznie. Przejdziemy z powrotem do tego pomieszczenia tutaj, gdzie troszeczkę jest taki zapach imprezy. Tylko nas kochaj. Tylko nas kochaj. No to ewidentnie tu jest zapach żulostwa po prostu. No ktoś tu pomieszkuje, się też załatwia od siebie. Wszystko robi. Ach, tu nieprzyjemnie jest. Jakiś fragment chleba z czegoś. Jakieś misie. Poniszczone to wszystko. Jakaś bułka zjedzona przez myszy. Biedny misio. Nie wiem, jakie masz wrażenie, ale nie jest to przyjemny dom. Śmierdzi okropnie. Nie jest to przyjemny dom. Nie jest, niestety. Wszystko jest strasznie poniszczone. Poza tym tutaj naprawdę ktoś już nawyrabiał. Zobaczcie tą lalkę. Jeżeli takie rzeczy w ogóle lubicie. Ale powiem wam, że jest to bardzo zniszczony dom. Szczerze mówiąc, miałem takie odczucie, że tutaj chyba nic z tego nie będzie. Ale zobaczcie, jakaś kaseta wideo. Troszeczkę takich dziwnych rzeczy. Ktoś tutaj, talia kart na przykład. Mogę sobie zrobić, jak to wygląda. Co tu mamy? Nic nie mamy, tam wszystko rozwalone. Porozrzucane. No tu zobaczmy, co tutaj jest. No dom, można powiedzieć, rozpadlina po prostu. Rozpadlina. Zobaczcie, jak on jest ponury. Jak on jest zamknięte. Wybita szyba. Jakieś bajki. Ale no, ja tak coś czuję, że w tym pokoju ktoś jest. Ale to nie będziemy przeszkadzać. Tutaj jest zejście do piwnicy. Tak zrobione, żeby nikt nie wpadł po prostu tam. Czy da się tutaj przejść w ogóle? O! A tutaj piwnica. Tak? To nie jest, to są takie pomieszczenia gospodarcze. Aha. Piwnica jest tam. A tutaj taki magnetofon jest, widzę. No. Magnetofon z radiem. Tutaj mamy jakiś stereo. Nie wiem, czy się da w ogóle otworzyć. O, kasetę. Może dałoby się go jakoś podłączyć, ale nie mam akurat
Nie mam akurat stereo, jeszcze nie mam akurat baterii. Chociaż on chyba już będzie tak zastany, że chyba... Nie, to już może nic nie być, No, wiesz. chyba się nic nie da, nie? Z tego zrobić. Ale tutaj właśnie, kiedyś ktoś mnie pytał, jak to było na kasecie, że można było na przykład wiedzieć, w którym momencie dany utwór jest. Ale to można było tutaj ustawiać. Z tego co... Jest licznik, do którego momentu kaseta dochodziła. Tak się zerowało i wtedy było wiadomo, w którym momencie jest kaseta. Prawda? No. Tu, nie wiem, jakiś tape? Nie wiem. Nie, tape nie. Tape, jako kaseta po prostu, nie? Nie, bo to mnie odchodziło. Tutaj takie pomieszczenie pełno brudu. Można tędy sobie wyjść na zewnątrz. O, jaka wielka opona. Lubię takie. Dobra. Powiem Ci, musisz bardzo uważać, bo ten dom jest bardzo zniszczony. Nie idę na dół. A tu U góry. nie, to jest na dole. Ale powiem Ci, tam się drzwi czaskają, tam nie wchodzisz, ponieważ tam jest bardzo ryzykownie. Jest tam coś takiego? Wszystko zawalone. Ledwo tam chodziłem, bałem się w ogóle wejść. Zrobimy zdjęcia z A tutaj to powiem Ci, że dobra, to nie będę mi przeszkadzać. A co? Siedź tam dalej. Tu tam siedzi pan? No. Dobra, ale nie przeszkadzamy, wiadomo. I trzyma drzwi. Dobra, wszystkiego dobrego. Tylko musisz uważać, żeby się coś nie zawaliło na głowę, wiesz? Trzeba było powiedzieć, byśmy nie wchodzili. No, luzik. Nie jesteśmy jakoś tam źle nastawieni czy coś takiego. Po prostu robimy sobie zdjęcie. No. Więc spokojnie odchodzimy. Ale tak jak mówię, żeby Ci się na głowę coś nie zwaliło. Życie jest jedno. Czekaj, już na Łukasza chyba. Poczekamy jeszcze na Łukasza. Jeszcze chwilę tu będziemy. I za chwilę poczekamy, aż Łukasz wyjdzie z piwnicy. Jeszcze chwila. Wiesz co, u góry jest bardzo zniszczone wszystko. Te drzwi się domykają i tam w ogóle cała część jest zawalona, wiesz? A tu byliście? Wiesz co, tam ktoś trzyma te drzwi, a tam są zamknięte. I już żeśmy pogadali i musimy po prostu wyjść, wiesz? A, czyli tu też jest. No, tam sobie trzyma. Co prawda się nie odzywa, ale jak powiedzieliśmy dzień dobry, to też powiem do widzenia. Do widzenia! Dobrze. Słuchajcie, jak to tutaj... Słuchajcie, żegnamy Was z opuszczonego budynku, zamieszkałego, nie do końca opuszczonego. Życzymy wszystkiego dobrego. No i idziemy dalej eksplorować inne budynki. Dzisiaj również eksplorowaliśmy ten budynek razem z Królikiem z kanału Wandrus. Zresztą on tą miejscówkę nam pokazał. No i trzymajcie się, strasznie wieje wiatr. Pamiętajcie, że nie zawsze wszystko, co wygląda opuszczone, jest opuszczone, bo ktoś wykorzystuje to miejsce po to, żeby mieszkać. Nie ma innego wyjścia tak naprawdę. Życzę mu wszystkiego dobrego, a my idziemy stąd. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa!